Witam Was, moi drodzy. Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem bardzo specjalnym, bo czemu by nie zrobić czegoś fajnego, czegoś innego, inną drogą, jak to mawiają Niemcy. Zróbmy to inną drogą, czyli w inny po prostu sposób. I tematem nie chcę też zanudzać, bo myślę, że akurat ten odcinek będzie skierowany do ludzi, którzy może trochę bardziej myślą szerzej i trochę bardziej rozumieją. Odcinek ujawnię nazwę odcinka dopiero w opisie, także na razie tego nie powiem nawet gdzie. Możecie pomyśleć, że ten odcinek jest po prostu bzdetem o niczym i ten odcinek po prostu jest jednym ze śmieci na moim kanale. I ten odcinek nie będzie o życiu tu, o tych realiach, o różnych, nie będziemy dyskutowali o różnych rzeczach dnia codziennego. Zajmiemy się trochę wyżej, bo jak wiecie, wyżej, no to zaczynamy wyżej. Jakby to powiedzieć, no nie wolno się jąkać, no ale czasami nawet i najlepszym ludziom słów brakuje. Słów nieraz brakuje na to, co się dzieje w naszym pięknym kraju, czyli w Polsce. To nieraz na to słów brakuje i to może być najlepszy dowód na to, że nieraz potrafi zabraknąć słów, aby opisać daną rzeczywistość. Ja bym chciał zacząć od tego, że nie będę też opowiadał Wam o żadnych miejscach, o żadnych ludziach, będę starał się opowiedzieć częściowo o sobie. Ja mam w ogóle problem, że ja może częściowo nie akceptuję do końca jakby świata, który mnie otacza. Może częściowo jakoś staram się chociaż w najmniejszym stopniu ten świat polepszyć, chociaż różnie to wygląda. Czasami także moje działania nawet tutaj mogą Wam wydać się dziwne i nieprzemyślane. Natomiast ja uważam, że wiele o mnie można złego powiedzieć, lecz nie aż do końca tak złego, jakby mogło się po prostu to wydawać. Uważam, że wielokrotnie udowodniłem swój altruizm, czyli taką bezinteresowną pomoc, chociaż jak to mówili niektórzy, że ten altruizm jest po prostu czymś po prostu złym, że budzi w nas mentalne poczucie wstydu, czyli że jak nikt nie chce nic za pomoc, to budzi to po prostu taki debet, robimy taki debet, czyli nikt nic nie chce, czyli robi się taki debet, czyli nic w zamian, ale natomiast w naszej mentalności, w naszym umyśle powstaje jakiś taki debet mentalny. Może to tak jest, że są też takie wampiry, jak opowiadało, że byli zwykli wampirzy. Dzisiaj mamy do czynienia z wampirami energetycznymi i może mamy także do czynienia z wampirami mentalnymi, które szczycą się swoją dobrocią, a karmią się po prostu tym mentalnym poczuciem po prostu głodu naszego debetu, czyli powstaje jakby taki debet. Ja powoli ustawiam tak kamerę, żeby było jak najlepiej. Myślę, że tak jest ok, chociaż widać trochę moje nogi. Także takie najgorsze to, jak nie możesz, także nie ma nic za darmo i jak najgorsze jest to, że nie wiesz jak, co komu oddać. Także zobaczcie, jaki jest świat dziwny, że odkąd powstała Mamona, czyli ten bożek sztuczny, który napędza wszystko, on po prostu napędza cały świat. I to nie jest syndrom XXI wieku, czy XX, czy XVIII, czy XIX, czy jeszcze wcześniej, tylko po prostu odkąd powstał pieniądz, tak napędza się każdy po prostu problem. I zobaczcie, jak to jest na przykład. Mszczą się słabi, a miej zemsty świat moim zdaniem naprawi, zauważyliście?
A słyszeliście takie powiedzenie, przyszedł diabeł w jesieni, sypał mu się pieniądz z kieszeni? Słyszeliście to? Także ja tak uważam, że takie mentalne czerpanie po prostu zysku i energii z kogoś nie jest fair. Możliwe, że istnieją takie mentalne wampiry, które karmią się po prostu naszym po prostu tym debetem, którego nie możemy spłacić w żaden sposób i czerpią z tego radość, czerpią z tego zysk. Tak świat wygląda, że może jest to jakaś tajemnicza energia, o której nie wiemy, przekazywana za pomocą po prostu tego bożka mamony. Zobaczcie, jak niektórzy budują swoje ego, jak oni budują swoje ego ze względu na stan swojego portfela. Zobaczcie, jak to jest. To jest o czym innym, to jest trochę głębiej. Budują swoje ego ze względu na stan swojego portfela. Myślą, że każdego da się kupić i tak dalej. To jest bardzo, moim zdaniem, bardzo złe. Nie tą drogą powinna iść ludzkość. Niestety ludzkość idzie tą drogą i wszystko, co z tym związane. W tej chwili powiem tak. Przeżycia, których doznałem, bo ktoś powie, że człowiek nie jest istotą złą. Może i nie jest, ale wiele zła czyni po prostu na co dzień, nawet nieświadomie podpisuje traktat po prostu moim zdaniem z siłami. Może nawet nie być tego świadomy i ktoś zapyta mnie, agnostyka, czy wierzę w tak zwany cyrograf. Bardzo możliwe, że coś takiego istnieje, ale zobaczcie, że ktoś kiedyś zapytał człowieka z Hollywood, co zrobić, żeby nakręcić dobry film. On mówi, no daj mi historię człowieka, już stworzymy film, czyli każda historia nadaje się na scenariusz filmowy, bo słuchajcie, tak samo oceniamy ludzi, a nie wiemy dokładnie, co oni przeżyli, także jeżeli nie masz odrobiny empatii w sobie i po prostu nie jesteś w stanie wczuć się w daną rolę, zrozumieć tego człowieka, otworzyć się bardziej, no to przynajmniej nie komentuj, bo nie znasz go i nie wiesz, co on musiał w swoim życiu przejść, a ludzie przechodzą nawet większe problemy, niż ci się wydaje. Wydaje ci się na przykład, że ludzie, których w cudzysłowie, z drugiej strony patrząc, stać na wszystko, żyją bez problemów, co jest największym po prostu kłamstwem. Ale żeby zmienić cokolwiek, to trzeba chyba zmienić wszystko od siebie, żeby to po prostu jakoś to wyglądało. Moim zdaniem, żebyśmy się dobrze zrozumieli, zobaczcie, jakie na przykład nieraz są dziwne społeczności, jakie dziwne nieraz potrafią być relacje i ktoś powie, i co dalej, i co z tego, ale zobaczcie, że gdyby między nami zapadła taka umowa, na przykład, że nie plotkujemy, czyli nie czynimy drugiemu, co nam niemiłe, nie przekazujemy fałszywych informacji, czy świat nie stałby się lepszy, gdyby częściowo chociażby zniknęła ta szczypta nutka zła, jakim jest plotka w ogóle, plotkowanie o ludziach, o ich życiu. Skoro nie masz własnego życia, tylko zajmujesz się plotkowaniem o innych, no to gratulacje. Skoro masz dużo czasu, to wygląda na to, że jesteś bardzo bogaty i możesz się tym zająć, albo z drugiej strony nie masz pomysłu na swoje życie i szukasz może nie na tyle co dziury w całym, co szukasz pocieszenia w problemach, jakie mają inni. To jest moje zdanie. Druga rzecz. Gdybyśmy trochę inaczej spojrzeli na tą mamonę, na ten pieniądz, bo pieniądz dzisiaj trzyma nas w takim jakby po prostu w takim szachu i ta szachownica i te pionki, powiedzmy, rękoma, która ustawia pionki na szachownicy, jest mamona, a my jesteśmy tymi pionkami, a plansza to jest ziemia. I tak to moim zdaniem wygląda, tak można to porównać. Taki jest schemat. Nienawiść napędza i słuchajcie, zobaczcie, jak mamona napędza nienawiść, jakie to jest wspaniałe perpetuum mobile.
duży pieniądz napędza wspaniale nienawiść. Nienawiść rodzi żądzę pieniądza. Żądza pieniądza rodzi nienawiść. Nienawiść rodzi pieniądz. Idealny perpetuum mobile z nieskończonym paliwem. Maszyna super działająca. Są perpetuum mobile? Są. Są samoistne naprawiające się maszyny? Są. Są, nie potrzebują paliwa, mają paliwo wewnętrzne. Są same w sobie. Wracając jeszcze 10 minut, nie zanudzę Was tym razem. Kolejna rzecz, umowa. Jeżeli panuje jakaś umowa, jakaś tama, to staraj się jej dotrzymać. Dlaczego mówisz jedno, a potem robisz drugie? Dlaczego tak jest? W jakim kontekście tak jest, ja się pytam. Dlaczego jeśli w pewnym sensie zawarliśmy jakąś umowę, może ja sobie wezmę tak, jeśli w pewnym sensie zawarliśmy jakąś umowę między sobą, to starajmy się jej dotrzymywać. Nie róbmy już takich małpich biznesów po prostu, że będzie, a nie ma, a miało być tak, a jest inaczej. Kolejnym moim pomysłem jest tak, żebyśmy się umówili, że że nie będę mówił o nikim, bo nie będę wspominał i tak dalej, rozkminiał i wytaczał jakieś tam rzeczy. Umówmy się tak, że ja w swoich podcastach nie będę poruszał danych personaliów ani żadnych. Ale zobaczcie jak to jest, że pomyśl ile razy ktoś ciebie zawiódł, skoro obudził w tobie nadzieję, że będzie tak, a jest inaczej, że umowa była niedotrzymana, że jest w pewnym sensie złamana jakaś obietnica, złamany jakiś deal, złamany jakiś kontrakt. No to jest grubo nie fair. Mów od razu, że to jest wykonalne lub niewykonalne, to moim zdaniem. Kolejną rzeczą, mentalną, którą chciałbym poruszyć w tym odcinku, jest mentalność po prostu ludzi, może nie tyle co z małych miast, z małych środowisk, tak to nazwijmy. Zobaczcie ile w tych relacjach, zobaczcie ile jest nienawiści. Dlaczego ludzie nie potrafią się dogadać i żyć nawet w małych społecznościach, w małych miastach, na wsiach, gdziekolwiek? Dlaczego tak jest? Komu na tym zależy? Powinniśmy to ostro i grubo naprawiać. To jest bardzo duży błąd, że tak jest i powinniśmy po prostu to zmienić. Zawsze można także negocjować, wracając jeszcze do umów, zawsze można negocjować w razie czego warunki jakichś umów. Ale róbmy to na początku, a nie w połowie. Nie chcę Was zanudzać i ten odcinek będzie krótki, związły i treściwy. I kończymy za minutę, ja Wam to obiecuję, że skończymy za minutę. Bo taka jest między nami deal, taka jest między nami umowa. A jak się uda, to zrobimy jeszcze jednego live'a, ale już jak będzie wena i porozmawiamy sobie o czymś innym. 30 sekund do końca zgodnie z obietnicą. Tak? 14 minut się umawiamy, miał być kwadrans, ja Wam daję gratisa, będzie krócej. I ja się z Wami żegnam. I o tych powoli już, bo za 15 sekund nas, że tak powiem, reżyserka wyłączy, czyli ja kliknę stop nagrywania. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1...